Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i redaktor Mateusz Lech. Witamy w te piękne popołudnie. A skoro jesteście z nami, to znaczy, że mamy komentarz dnia. Komentujemy dla Was najciekawsze informacje, które pojawiają się w prasie rosyjskiej lub wynikają z naszych analiz. Dzisiaj troszeczkę bardziej analitycznie. Będziemy opowiadać sobie o tym, co się dzieje w Rosji, co się dzieje z rosyjskim społeczeństwem, jak obecna wojna, a bardziej sankcje wpływają na to społeczeństwo. Będziemy mówili o granicach biedy, ale żeby nie było, bo to często się pytacie, skąd my czerpiemy tą wiedzę, no tutaj będziemy posiłkować się wypowiedziami pana Władimira Gimpelsona, to jest dosyć znana postać, profesor ekonomii, od wielu lat zajmujący się Centrum Badań nad Rynkiem Pracy na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie. No, on dosyć Tak jest, dużo czyli zna się artykułów. na rzeczy. Napisał artykuły, książki o ekonomii rosyjskiej, o rynku pracy w Rosji, więc nie jest to artykuł napisany przez jakiegoś dziennikarza. Mamy tu profesora ekonomii, który od urodzenia mieszka w Rosji, profesurę tam zrobił, wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym. Tak, chyba jeszcze też wykładał w Japonii, no dosyć. W Wisconsin też, chyba w Stanach, Tak. więc globalnie Szanowana postać, szanowany. a więc nie żaden dziennikarz, nie żaden ekspert od wszystkiego, tylko profesor ekonomii. I co on mówi? Może od tego zacznijmy. Tak, to może ja zacznę od takiego właśnie krótkiego artykułu i później sobie spróbujemy go omówić. W wyniku sankcji i utraty dostępu do zachodnich technologii rosyjska gospodarka straci złożoność, ulegnie prymitywizacji, a wraz z nią kapitał ludzki zacznie się degradować, gdyż w nowych warunkach pojawi się zapotrzebowanie na mniej wykwalifikowanych pracowników. I tu mamy już na samym początku bardzo dobrą sugestię, gdyż jak sami powtarzamy, Rosjanie mówią, że na przykład gospodarkę zbrojeniową będą upraszczać, gdyż nie potrafią budować, rozwiniętej technologicznie uzbrojenie, nie potrafią takiego produkować, więc będą to upraszczać i tu od razu zaczynamy z wysokiego C, on to potwierdza, a to też pokazuje, że zapotrzebowanie takie będzie, coraz większe będzie zapotrzebowanie na niskiej jakości pracę, na coraz mniejszą ilość specjalistów, mniej wykwalifikowanych pracowników. Według niego problemy spowodowane obecnym kryzysem mają charakter, i druga bomba, długoterminowy. Kraj, utraciwszy importowane samochody, sprzęt, komputery i mikroelektronikę, będzie zmuszony się dostosować. Jeśli wcześniej przy pomocy firm europejskich, japońskich, koreańskich czy amerykańskich staraliśmy się produkować nowoczesne samochody, nowoczesną technologię, to teraz, gdy wszyscy odeszli, będziemy musieli przywrócić produkcję sprzętu oraz samochodów krajowych. W niektórych miejscach tworzymy to od zera, w innych przywracamy technologię, którą mieliśmy kiedyś. Chodzi mu o dekady wcześniej. Tymczasem stare technologie są bardziej pracochłonne niż nowoczesne. Oznacza to, że potrzebnych będzie więcej pracowników. Oznacza to, że zatrudnienie wzrośnie, ale będą oni wykonywać prace bardziej prymitywne. I tu, Pawle, to się troszeczkę gryzie, bo z tym, co mówimy, gdyż nie ma pracowników na rynku. Ale chciałem się zgłosić, tylko że ty czytałeś podszyszkowniku Mateuszu, jako nadszyszkownik tutaj wrzuć sobie na okienko takie, wtedy będziesz mnie widział, bo chciałem przerwać, żeby powiedzieć
z czego pierwsza rzecz wynika, która Mhm. wydaje się oczywista, jeżeli się na to tak jak gdyby czytając te teksty i słuchając naszych komentarzy oraz tych informacji, które podajemy, wydaje się oczywista. Mamy na świecie gospodarkę globalną. Tak. Teraz, jeżeli w którymś momencie Rosja była częścią gospodarki tej globalnej, nie? No bo miała komponenty i z Azji, i z Europy, i z Chin, tak, i z Ameryki Południowej, wysyłała do różnych krajów, eksportowała swoje produkty. No i teraz wyjmujemy część tych komponentów i wyjmujemy Rosję przez sankcje z tej gospodarki globalnej. No to jaki jest efekt? Efekt jest taki, że żeby dalej działać, no w wielu wypadkach nie ma komponentów do produkcji. No i teraz ty powiedziałeś, że oni nie mogą wyprodukować. Być może mogą, ale żeby móc wyprodukować, no muszą mieć czas. To ja ci tu wtrącę, gdyż będę nieco ustami pana profesora i dopowiem. W niektórych sektorach utracone technologie zachodnie można zastąpić chińskimi, ale jest wiele obszarów, w których nikt nam nie pomoże, a firmy albo będą musiały wrócić do technologii, które kiedyś mieliśmy, albo stworzyć to, co potrafią. A mogą nie potrafić wiele, ale w niektórych elementach mogą potrafić troszeczkę więcej. Nie wszystkie z tych technologii będą nowatorskie, większość wręcz przeciwnie, ostrzega profesor. I tutaj jest, wiesz co, pełna zgoda z profesorem. Potrzebujemy czasu, a czasami musimy pójść w stronę pewnej prymitywizacji. I Rosjanie to robią, widzimy to w tym przemyśle zbrojeniowym. Dlaczego to robią? Bo nie mają nowych fabryk, nie mają pieniędzy ani czasu, żeby je budować, a potrzebują tu i teraz. Czyli zgodnie z tym, jak sami zlecili takie opracowania, jednym z kierunków, który też jest wątpliwy i trudny do realizacji, jest prymitywizacja tego przemysłu zbrojeniowego, ale wiąże się to z większą ilością, no bo w tym momencie nie mamy jakiegoś komponentu elektronicznego, który sobie zakupimy na zewnątrz, tylko musimy na przykład wyprodukować, też czekać. Mamy też te problemy z łańcuchem dostaw w momencie, kiedy zakładamy, że większość komponentów na przykład my produkujemy, bo mamy pewne ograniczenia logistyczne, ograniczenia też czasowe. Ja bym wrzucił w tą rozmowę ograniczenia ludzkie, gdyż zobacz, z tego względu, że mamy globalną gospodarkę, to mamy coś takiego, że na świecie są firmy, które zatrudniają inżynierów lub informatyków w stricte sprecyzowanym wytwarzaniu jakiegoś podzespołu. I przykładem jest na przykład Tajwan i ich procesory. Rosjanie, którzy są odcięci od wszystkich tych elementów niemalże na całym świecie, wyszli z założenia, że oni zastąpią wszystkich inżynierów na świecie, wszystkie fabryki, które się specjalizują w różnych elementach, podzespołach i produktach i spróbują to wymyśleć u siebie. Co oczywiście ze względu na to, na zasoby ludzkie, zasoby gdzieś tam odpowiednio wykształconych ludzi jest niemożliwe. Więc tu jest. Tak jak taka, wiesz, prawda życiowa, nie można być ekspertem od wszystkiego, trzeba się w czymś specjalizować. No i były firmy, które się specjalizowały. Rosja wpada teraz coraz bardziej w pułapkę autarki, czyli będzie produkować sama. Jeszcze w 2022 dosyć mocno wspierali się importem równoległym, natomiast my o tym często mówimy, ten import równoległy w 2023 może nie maleje, ale nie rośnie i są też pomysły, żeby ten import równoległy jeszcze ograniczyć. Mówiliśmy swego czasu. Odsyłamy do tego odcinka. Tak, dlaczego, jakie są powody tego. Ten import równoległy to jest dosyć też droga zabawa dla nich, to nie jest wszystko takie proste. Natomiast poruszyłeś bardzo ważny aspekt i profesor, który tutaj się wypowiadał, poruszył aspekt, że potrzebuje się więcej osób. I to dotyczy w tym momencie nie tylko produkcji tej wojskowej, ale produkcji też cywilnej, bo ta prymitywizacja następuje również, znaczy są takie dwa nurty. Część, co on jak gdyby zwraca uwagę, część zostało przekierowana tych towarów na kraje przyjazne, no czytaj tak naprawdę Chiny,
Tam oczywiście jest jakiś tam Iran, Korea Północna, jakieś rzeczy też są Tak, dostarczane, tak. ale głównie Chiny, to jest powiedzmy, można powiedzieć w tym momencie 90% tego, co Rosjanie potrzebują, szczególnie jeżeli popatrzymy na jakieś maszyny, na jakieś takie technologie bardziej zaawansowane. No i w tym momencie jest wzrost tego importu, widzimy tutaj w tych wskaźnikach z tych Chin, a z drugiej strony coraz więcej jest tych wypowiedzi i prób budowania własnego przemysłu, ale nie w sposób nowoczesny, tylko cofając się do tyłu. A skoro Tak. cofamy się do tyłu, no to będzie potrzeba tyle osób do produkcji czegoś, jak na przykład w latach 80. I tu znowu ci przerwę, gdyż chciałem wprowadzić do naszej rozmowy drabinę, ale nie eskalacyjną, Proszę. tylko drabina. Prowadzę. Tak, wprowadzam inną drabinę, tym razem drabina postępu. I profesor wieszczy Rosji spadek po drabinie postępu od bardziej złożonych technologii z powrotem do prostszych. Będzie to wymagało zupełnie innych kompetencji. Do produkcji nowoczesnych samochodów potrzeba ludzi z wiedzą, jak konserwować przenośnik taśmowy, pracować ze skomplikowaną elektroniką, a jeśli nie jest tak, to istnieje zapotrzebowanie na pracownika naprawczego, który może przedłużyć żywotność starego samochodu w swoim garażu, albo właśnie mniej wykwalifikowanego pracownika na jakiejś mniej skomplikowanej taśmie. To także wykwalifikowana siła robocza na swój sposób, tylko że bardziej zacofana, nie kojarzona z nowoczesnymi technologiami. I tu się pojawia kolejny element. Jest jakaś grupa ludzi, jak duża grupa, to mamy dane, zaraz do nich przejdziemy, bo mam ciekawe dane dotyczące motoryzacji. Natomiast ta grupa, mimo że nawet dobrze wykwalifikowana, w nowych realiach jest kompletnie niewykwalifikowana. Bo jeżeli miałeś automatyka, który nadzoruje ci, wiesz, w fabryce roboty i tak dalej, a teraz będzie on musiał się przekwalifikować na, nie wiem, ręczne skręcanie czegoś, no to on zaczyna poniekąd znowu z bardzo niskiego szczebla. Więc to są też rzeczy, o których niby wspominamy, ale fajnie, że to profesor dostrzegł. Ale jest jeden plus. Nie wiem, czy go dostrzegasz, bo dostrzegają na przykład polscy eksperci, czyli wraz z prymitywizacją będziesz potrzebował większą ilość pracowników oraz większy nakład pracy. No ale to, no okej, rozwijmy się, no bo to powiedzieliśmy. Skoro większy nakład pracy, tak, więcej pracowników, zwiększasz w pewien sposób moce produkcyjne i zwiększa ci się produkt krajowy brutto. Okej, tak. Natomiast efekt wykonania tych urządzeń, elementów i tak dalej będzie niższy. No ale, prawda, bo jak gdyby rozumiesz tą tutaj zasadę, bo jeżeli wcześniej powiedzmy płaciłeś jakąś kwotę X, zamawiałeś to na zachodzie, w tym momencie potrzebujesz, żeby to wytworzyć, upraszczasz, ale potrzebujesz więcej osób, tym ludziom często trzeba zapłacić odpowiednie, a więc masz miejsca pracy, no jest pewien problem, który tu się pojawia, bo tak można by nawet działać, tylko jest problem tego personelu. Bo okazuje się, że nie tylko są braki personelu w tym momencie tego wykwalifikowanego, który częściowo na przykład też wyjechał z Rosji, ale mamy tak naprawdę, jeżeli spojrzymy teraz na rynek pracy, no to kogo najbardziej brakuje? No osoby, które są wykwalifikowane, ale wykwalifikowanych takich specjalistów w stylu kierowca, spawacz, ślusarz, a to są zawody, wykwalifikowany. A to są zawody, gdy sytuacja będzie taka, że trzeba uproszczać swoją linię produkcyjną, to wzrost zapotrzebowania na takich pracowników wystrzeli ci w kosmos. No tak, no i teraz wiesz, mechanik, nie, jest poszukiwany wszędzie, tak? Szczególnie, który zna się na jakiejś, na przykład nie tylko na tym, żeby zmontować, no ale zna się faktycznie na naprawie na przykład aut czy silników. No i takich przykładów będziemy pewnie mnożyć, no bo tutaj ta gospodarka będzie się opierać, zauważ, nie na know-how,
tylko w dużej mierze musisz się oprzeć na pracy ludzkiej i na tym wiedzy, też know-how, ale innego typu. Tak jakbyśmy Takiej wiedzy sowieckiej, można powiedzieć, takiej tak, z wiesz. czasów sowieckich do mojej młodości, tak, że tam, Mhm. żeby naprawić telewizor, no to nie było tak wyjmij, włóż, nie? Mhm. Odpowiednią płytę, Tylko tylko odlutuj, odlutuj, przenieś. wie w którym miejscu, musisz wiedzieć mniej więcej jak to jest zbudowane, a nie na zasadzie takiej zamawiam, wkładam, tak, skręcam, nie? To pochwalę się, miałem praktyki w takim serwisie starym sprzętu RTV i właśnie nawet wylotowywałem takie elementy i robiłem. Co nie oznacza, że tak wszystko będzie, bo będzie mieszane. Będą pewnie produkty, Tak. gdzie będzie, ponieważ będą chińskie, ale będą takie, gdzie ten nakład tej pracy i potrzeba tej wiedzy, no będzie. Tylko że tu jest właśnie jeden problem, bo widzimy, że w 2023 Rosja, my mówiliśmy o maju, dane pokazują też maj, czerwiec, lipiec, zależy na co patrzymy, na które wskaźniki, że tam osiągnięto pik, jeżeli chodzi o moce przemysłu. No tak, bo tu teraz wchodzimy w to, nie ile ludzi pracuje, tylko ile tych ludzi jest w stanie wypuścić, nie wiem, nowoczesnych koparek, które są ileś warte. Więc jeżeli mamy tak, jak mówi profesor, a z nim się zgadzamy w tym momencie w 100%, no to choćbyś dosypywał pieniędzy i ludzi, ale upraszczasz tą produkcję, no to konsekwencja jest taka, że spada ci ilość i możliwości wyprodukowania tych koparek miesięcznie. No i mamy już, tak jak powiedziałeś, ten pik za sobą i teraz następuje i tu jest, znowu posłużę się cytatem. Z punktu widzenia struktury gospodarki widzę to tak, następuje utrata złożoności, stopniowa prymitywizacja, degradacja. A to ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia wytwarzanych produktów, ale także z punktu widzenia kapitału ludzkiego, czyli tego, jakie umiejętności i zdolności rozwijają ci, którzy będą uczestniczyć w tym procesie. I tu jest kolejny ważny element, o którym rzadko mówimy. Jak szybko ci ludzie będą w stanie się przystosować. Bo to mamy coś takiego, że jeżeli były stare urządzenia, no to miałeś w latach 70. czy 80. przychodziłeś do fabryki, miałeś stare urządzenia i był tam jakiś majster, który obsługiwał te urządzenie od 30 lat i on ci te wszystkie tajniki pokazywał. A teraz mamy troszeczkę sytuację taką, że będą upraszczali te urządzenia, będą cofali się do tych technologii, ale za bardzo nie ma ludzi, którzy będą w stanie ich przystosować. Tak, nie ma tych majstrów. Tak, no albo są jest... już bardzo starzy, nie? I to też jest problemem, co dodatkowo spowalnia przemysł, ale też pojawia się taki, wiesz, problem, wydaje mi się, że społeczny, bo o ile wcześniej model ten rozwojowy, bo on porusza profesor to, o czym mówimy, czyli model rozwojowy. Teraz i ten model rozwojowy przez to, że trwa konflikt, reżim próbuje nadrzucić, czyli wiesz, z jednej strony coraz prymitywniejszy ten przemysł, który dzięki temu ma zwiększać wydajność, no ale ma limity i nawet jeżeli w 2024 gdzieś będzie zwiększenie, no to one będzie z jednej strony zwiększysz, a z drugiej strony będziesz miał przestój, a z trzeciej strony brakuje ludzi, nie? I będą takie turbulencje, a więc to będzie też takie rwane i też można wpadać w takie jak gdyby pewne dziury, w przestoje, w różnego rodzaju Ja właśnie odnośnie problemy. tych dziur chciałem przypomnieć materiał z dzisiejszego poranka, wydanie CEPA poranne. Mieliśmy przykład fabryki Volkswagena w Kałudze, gdzie Niemcy opuścili fabrykę, zostawiając sprzęt, można powiedzieć, linię produkcyjną dla Rosjan. Ci w tym momencie kątówkami wycinają nową technologię, nowe narzędzia, nowe maszyny, opróżniają halę. Hala będzie służyła za praktycznie parking dla sprowadzanych chińskich samochodów. Zwolniono 1/3 załogi, planuje się, to jest 1300 osób, planuje się zwolnić kolejne 500. Są przestoje, a ludzie, którzy zostaną, będą
tak jakby montowali chińskie samochody, ale my opisywaliśmy, jak wygląda montaż chińskich samochodów. Samochody chińskie były złożone w fabryce, później są wykręcane na przykład koła, siedzenia, pakowane są do kontenerów, czy w jaki sposób one są Do kontenerów. transportowane. I w Rosji jest dosłownie taki element kosmetyczny, czyli przykręcenie tych kół, przykręcenie jakiejś kierownicy czy siedzeń, po to tylko, żeby dać blaszkę made in Russia i żeby to był wytwór rosyjski, tam są jakieś cele podatkowe. Nie ma to nic wspólnego z rozwojem gospodarczym, nie ma to nic wspólnego z rozwojem automatyzacji, szkoleniem pracowników. To jest po prostu najprostsza robota końcowa. Ale zobacz, my coś takiego obserwowaliśmy w Polsce na przykład, tak? Czy w Rosji w latach 90. Tak. Nie? Tak. Że pierwsze te zakłady, które produkowały, no to były montownie, montowaliśmy samochody, Dokładnie. telewizory montowane były w Polsce, że to w Polsce, głównie właśnie te cele podatkowe, no ale też jak gdyby się opłacało to w częściach i żeby w Europie to zmontować. Ale dlaczego? No po prostu nie byliśmy przygotowani ani mentalnie, ani wykształcenie nie było odpowiednie, ani nie było fabryk, ani nie było maszyn. Więc wiesz, no, co można było zrobić? No, wysłać im do złożenia takich najprostszych elementów, no i to wszystko. Ale z biegiem czasu gdzieś ten powolny progres następował. Tak, bo firmom zaczęło się opłacać budować gdzieś w pobliżu fabryki silników, fabryki podzespołów, a teraz w Rosji mamy właśnie tą prymitywizację, a więc z jednej strony, i to jest uproszczenie, ale z drugiej strony, bo akurat tutaj jest przykład tej fabryki, no będziemy mniej pracowników potrzebować, no, ale mamy dużo przykładów, gdzie wręcz roboty czy automatyzacja tych stanowisk pracy, gdzie na zachodzie to postępuje, w Rosji będziemy mieli odwrotny proces. Ale tu w tym momencie następuje zwalnianie pracowników, no bo oni jeszcze nawet nie uruchomili tej, wiesz, montowni. No tak, ale do montowni będą potrzebowali mniej. Tak, ale załóżmy na to, że Rosjanie wejdą, to znaczy Chińczycy wejdą całkowicie w rynek rosyjski, Chińczycy i będą produkowali czy montowali tych samochodów więcej, ale jest to prosta praca, ale będzie potrzeba więcej ludzi, więc z powrotem mogą zatrudniać, tylko już nie za te pieniądze, które dostawał automatyk, czy... Tak, no bo inne kompetencje, tak. Tak, ale sobie można wyobrazić tak inne zawody, czy gdzie potrzebujemy więcej ręcznej pracy, a mniej na przykład używania automatyzacji, używania technologii, nie? Tylko tak jak 30-40 lat temu robili ojcowie, no to my będziemy tak robić. Ale spójrz jeszcze na jeden element, bo on jest chyba ciekawy, my też to pomijamy. Taki model dla takiego Rosjanina. Być może puścimy kilka filmów, które mamy przygotowane, dotyczące właśnie jak Rosjanie postrzegają swoje perspektywy. No wyobraź sobie, jesteś młodym człowiekiem, no jakie zawody możesz mieć, żeby w życiu mieć sukces, tak? I mechanik, ta ścieżka kariery, która gdzieś powiedzmy jeszcze 5 lat temu, no ona była zbliżona, ja nie mówię, że to było 1:1 do tych karier powiedzmy w krajach zachodnich, nie? Że tam szedłeś, dobra szkoła, potem uczelnia, no i dzięki temu, że inwestowałeś w swoją wiedzę, umiejętności, no to mogłeś liczyć na lepsze życie. Pomyśl sobie o frustracji dzisiejszych rosyjskich 13-latków po automatyce, po jakichś takich szkołach i inwestowaniu wielu lat i pieniędzy. W obwodzie na przykład kałuskim, o którym zaraz będziemy mówili jako przykład tego, co się właśnie dzieje w Rosji, i nagle zamykają ci fabryki, gdzie szkoliłeś się, żeby jedną z nich na przykład zasilić w przyszłości swoją wiedzą, umiejętnościami, wiedziałeś, że oni potrzebują, więc szedłeś w tym kierunku. No bo tak też często jest. Mieszkamy w jakimś regionie, patrzymy, co się dzieje, gdzie jest zapotrzebowanie na pracowników i tak mniej więcej wybieramy sobie też tą ścieżkę kariery, ścieżkę edukacji, żeby to sprostało tym wymaganiom regionu i nagle to się wszystko wywraca do góry nogami. Więc nie jest to zbyt ciekawy okres i
Mówiliśmy dzisiaj też właśnie o tym obwodzie kałuskim, konkretnie o tej jednej fabryce Volkswagena, ale tu chciałbym jeszcze wrzucić Wam kilka informacji. Obwód kałuski był do niedawna wzorem integracji rosyjskiej gospodarki ze światem. Powstały tam 3 duże fabryki samochodów, między innymi właśnie Volkswagen, ale też ciężarówki Volvo robili. Powstawały przedsiębiorstwa farmaceutyczne, również z zachodnim kapitałem, fabryka Samsunga, gdzie produkowano telewizory i monitory, wbudowano nowe lotnisko. Był to region, który się dosyć dobrze rozwijał. Był nowoczesnym, przemysłowym zagłębiem. Zarobki w regionie były bardzo fajne. Mam tu dla Was jeden z przykładów. Walery Wołodin, spawacz w fabryce Volkswagen Group Russia, spędził lato w swojej daczy, gdyż oddział niemieckiego producenta przestał działać w marcu i od tego czasu 41-letni Wołodin przychodzi do fabryki tylko raz w miesiącu, aby otrzymać, i tu akurat bardzo fajnie, 50 000 rubli, czyli 2/3 swojej pensji, więc zarabiał całkiem godziwie jak na rosyjskie warunki w tym przedsiębiorstwie. Teraz dostaje 50 000 rubli, też nie najgorzej, a przychodzi tylko do pracy raz w miesiącu. Nie ma nic na razie przeciwko temu, bo ma chwilę oddechu, ale mówi, że żyje z dnia na dzień. W 2009 roku, kiedy w fabryce rozpoczęła się produkcja pełnocyklowa, więc to jest w sumie młoda fabryka, 14 lat zaledwie, otrzymał nie tylko pracę, ale nieoczekiwane wsparcie i wciąż do dziś go zdumiewa to, gdyż w warunkach rosyjskich było to bardzo niespotykane. Zapłacili mu za podnoszenie kwalifikacji. Czyli widzicie, tutaj dla niego to był kompletny kosmos. Kiedy następnie w jego miejscu pracy zainstalowali robota, czyli fabryka się unowocześniała, też mu zapłacili za przekwalifikowanie. Teraz, jak oglądaliście ten poranny odcinek, no to wiecie, że z tej linii montażowej niedużo zostało. Teraz z sankcjami, zerwaniem powiązań gospodarczych, utrata inwestycji, technologii i umiejętności będzie w Rosji odczuwalna przez nawet dziesięciolecia. I tak, słuchajcie, obstawia profesor kolejny ekonomii londyńskiej szkoły oraz Uniwersytetu w Nowym Jorku, Branko Milanowicz, jeden z czołowych światowych ekspertów w dziedzinie nierówności społecznej, nazywa regresywną substytucję importu, którą Rosja uruchomiła, niewyobrażalnym eksperymentem. Dla niego to jest niewyobrażalny eksperyment, który będzie próbował ożywić szereg gałęzi przemysłu w oparciu o przestarzałe technologie. Nikt jeszcze nie próbował zastąpić importu na taką skalę, napisał Milanowicz w swoich opracowaniach. Więc no, to są bardzo ciekawe wiadomości, myślę, dla naszych widzów i słuchaczy. Tak, no ale widzimy też jedną rzecz, no bo tak możemy sobie powiedzieć, że to jest też przepis władzy na przetrwanie. Tak. Bo powiedzmy, tak można przetrwać rok, 2 lata i od razu się pojawia pytanie, i co dalej? Tak, no bo Nie? ta fabryka, która zostanie zdewastowana w tym momencie, ona się nie odbuduje. Więc No to nie. jest wycinanie tych maszyn, sprzedawanie ich na złom w tym momencie, czy odsprzedawanie gdzieś dalej, no to jest recepta na przetrzymanie kilku miesięcy, ale sprzedajesz swoją przyszłość, wycinasz, sprzedajesz swoją przyszłość, bo nie będziesz miał tych maszyn, aby produkować dalej, nie? No wiesz, to nie będzie tak, jak nam się próbuje też mówić, że przyjdą teraz Niemcy, powiedzmy za 2 lata, wojna się zakończy, tak, przychodzą Niemcy i mówią, a tu mieliście fabrykę, oddajemy wam fabrykę, Niemcy przyjeżdżają, wkładają te nowe maszyny i będzie jeszcze lepiej. Przecież to wszystko trwa, to, że Niemcy inwestowali w Rosji trwało ileś lat, tak? Dekady. Poszczególne kraje, firmy inwestowały. No i teraz na pewno będzie w ten sposób, że przy zmianie władzy, jeżeli szczególnie byśmy sobie wyobrazili, że pojawia się jakaś demokratyczna władza,
to biznes wróci. Tylko nigdy nie wróci, albo nie, żeby wrócił To jest proces. szybko do tego punktu wyjścia, potrzebuje o wiele więcej czasu. I być może nigdy też nie wróci. Natomiast jest z każdym miesiącem i z każdym rokiem tej prymitywizacji jest coraz trudniej, bo pojawia się następny element, który pojawiał się w latach 90. w Polsce i w Rosji. No bo skoro mamy sytuację taką, że pewnych kompetencje są niepotrzebne lub pewne kompetencje obniżamy, no to skąd mają się pojawić specjaliści, eksperci do obsługi przykładowo tego typu maszyn? Znowu trzeba przeszkolić, przebranżowić. Im dłużej to będzie trwało, tym ciężej będzie czas. wrócić. Tak. I jeszcze jest problem, wszystko byłoby fajnie, jeżeli rosyjska demografia by się rozwijała, czyli mielibyśmy przyrost, a tu jeszcze mamy, że Rosjanie kurczą tą demografię, my będziemy sobie robić cały program na temat demografii, albo obniżając swoją dzietność, albo po prostu likwidując poszczególne jednostki na tym ukraińskim froncie i na pewno nie będzie tak, że nawet jeżeli by się udało podbić Ukrainę, zastąpi tak 1:1 tych utraconych mężczyzn, którzy często są nawet w tym momencie, jest gorzej, być może jakby zginęli, to by było lepsze dla gospodarki, bo w tym momencie są obciążeniem, bo są inwalidami, trzeba im płacić renty, potem emerytury, tak, i oni jeszcze przez jakiś czas będą w tym systemie. Jeszcze nie powiedzieliśmy jednej rzeczy. Wiesz co, bardzo często mamy takie coś w komentarzach. Głubinka się wyżywi, bo jest biedna, tam dużej różnicy nie będzie. Tak, w pełni się zgadzamy, ale słuchajcie, właśnie ucierpią te najbardziej rozwinięte miejsca w Rosji. Jeżeli mówimy o Kałudze, to słuchajcie, teraz mamy 12 miesięcy już, ale tu mamy wskaźniki z listopada. W 11 miesięcy wskaźnik produkcji przemysłowej w tym regionie spadł o 16%. To jest bardzo dużo, a biorąc pod uwagę to, jak oni się w tym momencie zachowują, no to ten wskaźnik nie ma prawa wzrosnąć w przyszłym roku, tylko będzie się bardziej degradował, no bo wycinają te maszyny. I chciałbym Wam jeszcze zacytować kolejnego profesora, a właściwie panią profesor MSU Natalię Zubarewicz. Kryzys mocniej uderzy w rozwinięte regiony, włączone w łańcuchy dostaw, takie globalne. Najbardziej ucierpią regiony, więc wiodące w gospodarce rosyjskiej, regiony z silnym przemysłem samochodowym, silnym przemysłem wytwórczym, albo będą kłamać odnośnie wyników, albo zastąpią produkcję zagraniczną, uproszczoną własną. Czyli ponownie mamy to samo, co mówili dwaj wcześniejsi profesorowie, i tu się to niestety będzie zazębiać. I tak, jak mówicie, Głubinka może aż tak nie odczuje, ale właśnie te najbogatsze regiony, te, które ciągnęły Rosję, odczują to najmocniej. Tak, tylko że Głubinka, o ile właśnie to widzieliśmy, te najbogatsze, ten problem 2023, to Głubinka zacznie odczuwać też problemy takie To będą bezpośrednie, czyli tak, wysoka inflacja i zadłużenie, bo tak. to może sama Głubinka to zadłużenie mniej, ale też, natomiast wysoka inflacja też ich trafi. I te drożejące produkty, my o tym cały czas mówimy, bo to czeka Rosję również w 2024, a jeżeli inflacja się zacznie zatrzymywać, no to tylko dzięki temu, że gospodarkę się bardzo mocno schłodzi. Tak, jeżeli by się to udało w ogóle zrobić, co będzie trudne, no bo ją się rozgrzewa produkcją tą wojskową, a więc ją jest też trudno schłodzić wysokimi stopami na przykład, tak? To jak gdyby są dwa przeciwstawne trendy. I teraz Głubinka jak najbardziej, moim zdaniem, o ile w 2022 nie odczuwała, w 2023, no to tam dobrze w tych zachodnich korporacjach, dobrze stracili robotę, może się czegoś tak, nie? Oligarchowie mniej zarabiają i bardzo dobrze jeździli z przestaną, pojadą sobie na Krym, nie? Ale w tym momencie, kiedy w styczniu przejdą się do sklepu, zobaczą tak, wódka droższa,
wiesz, pieczywo droższe, słodycze droższe, tak, nawet te najprostsze. Na melinie ten alkohol też droższy, no bo to jest powiązane. No to nagle, a realne dochody się nie zwiększą, bo cały czas władza będzie kombinowała, żeby pokazywać, że inflacja jest tam, nie wiem, No i już będą teraz waloryzować. Rostat kombinował tak, żeby się 7,5 wyszło na koniec roku. Już teraz, że już się tam, żeby tak 7,5 najlepiej wyszło, żeby 8, broń Boże, żeby 8 nie przekroczyło, bo już dostali prikaz. Pomimo, że jaja drożeją, kurczaki drożeją, tak, no to nagle teraz w grudniu zaczyna im to powoli się zatrzymywać. Zobaczymy te dane styczniowe, natomiast wiele podwyżek jest planowanych na styczeń, a więc już tego 2-3 stycznia ta część Gubinki się zdziwi, tak? Bo zobaczy, że do tej pory towary pierwszej potrzeby, które nie były podnoszone ceny, zaczną być podnoszone te ceny i to tak dosyć mocno i to będzie pewnie takie uderzenie i takie z rzeczywistością. Władza pewnie do wyborów będzie coś tam próbowała jakoś łagodzić sytuację, natomiast po wyborach moim zdaniem również będzie dokręcenie śruby. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że prymitywizuje się ta gospodarka, to również ta gospodarka potrzebuje kapitału, potrzebuje pieniędzy. Nawet ta prymitywna gospodarka, ona jest, oprócz tego, że potrzebuje dużo zasobów, tak jak ludzie, surowce, to również potrzebuje kapitał. I to moim zdaniem poważnym problemem. Zmroziło cię, Paweł, ale kontynuuj. Nie, wyrzuciło ciebie z live, a więc mnie nie zmroziło. I zobaczymy. Ten 2024 zapowiada się źle, już nie dla klasy średniej, tak jak 2023, gdzie oni zaczęli to odczuwać, nie wszyscy oczywiście, to też trzeba sobie powiedzieć, jasno, ale również dla tych najbiedniejszych. Tak, wspomniałeś o Rostacie. Ja chciałem przypomnieć, a właściwie nie wiem, czy mówiłem o tym wcześniej. Według Rostatu w sektorze produkcyjnym zatrudnione jest około 10 milionów Rosjan, z czego 300 tysięcy niby to branża motoryzacyjna, jednak 3,5 miliona osób pracuje w sektorach związanych z motoryzacją. Bo to nie tylko fabryki dają te samochody, trzeba wyprodukować fotel, trzeba wyprodukować skrzynię biegów, trzeba wyprodukować uszczelki, opony i tak dalej, więc jest to dosyć duża grupa pracowników, a sektor motoryzacyjny praktycznie się załamał, zatrzymał po rozpoczęciu wojny, 3 miesiące po, spadki były produkcyjne 97%. Teraz coś po uproszczeniu i tak dalej się rusza, natomiast jak pokazuje nam 41-letni spawacz z Kaługi, jest to no nie do końca rozkręcone, więc wydaje mi się, że będzie to bardzo skomplikowane w przyszłości, żeby w ogóle osiągnąć taką produkcję, jak było. No, Paweł? Wiesz co, ale tutaj będziemy też widzieć takie społeczne zmiany, bo ten spawacz przysłowiowy i na jego kompetencje jest zapotrzebowanie. Tylko akurat Tak. nie, Okej. powiedzmy w Kałudze, będzie musiał się często, osoby będą musiały migrować w Rosji, co też jest jakąś zmianą, bo Rosjanie no nie byli takim narodem, który wiesz, tak łatwo migrował, tak? Oni najczęściej było to trochę inaczej, ich tam jeszcze jakiś czas temu przymusowo migrowali. Tak, migrowali i wokół tego wiesz, te następne pokolenia, była rodzina, potem wnukowie i tak dalej, i to przeprowadzanie, jeżeli już było, no to właśnie z Gubinki do tych miast i to obserwujemy od wielu lat, ten odpływ, szczególnie z tych obszarów wiejskich. Natomiast no tu będziemy widzieć, że no będą likwidowane miejsca pracy, ale te osoby znajdą pracę, tylko że to są znowuż, jak przy takiej migracji, to są koszty i niekoniecznie ta praca będzie lepsza. Ale to czekaj, bo ja już mam dla ciebie kolejną informację, bo
W obwodzie kałuskim było kilka tysięcy ludzi zatrudnionych w motoryzacji, owszem, i tych spawaczy teoretycznie czy coś możesz wywieźć, wpakować na wagon, czy sami wsiądą w autobus i pojadą gdzieś spawać te czołgi. Ale do obsługi całego tego centrum takich fabryk motoryzacyjnych w tym obwodzie było zatrudnionych 25 tysięcy osób. I tak powiedział przewodniczący Międzynarodowego Związku Zawodowego Pracowników Motoryzacji właśnie w Kałudze, tylko w tym regionie. Więc nie możesz zapakować całego regionu i go wywieźć w wagonach gdzieś, gdzie ten Rosji? spawacz ma pracę. Nie przesadzajmy. No Ten już nie takie spawacz, rzeczy robili. ten spawacz, który ma fach w ręku, który powiedzmy może spawać tą rakietę, czołg, cokolwiek, wsiądzie, pojedzie. Ale co z tymi 25 tysiącami ludzi, którzy temu spawaczowi, nie wiem, robili kanapki, Na front. szyli. Tak. Albo do fabryk, na front, do fabryk, nie? No tak. Same tak. plusy, jak popatrzysz od strony Ale zbrojenicy. to jest właśnie te takie jedno domino, które później uruchamia kolejne sektory. Trochę żartuję, a trochę mówię poważnie, tak? No bo wyobraźmy sobie, że być może władza czy regiony będą starały się rozwiązywać ten problem, a być może nie, zobaczymy. To pewnie będzie różnie też, wiesz, w zależności od regionu i od tego, jak to tam wygląda. Natomiast cały czas jest zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o front, cały czas jest zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o fabryki. Mamy niedobór personelu, mówimy, a więc no ten personel z tej Kaługi jak najbardziej z chęcią na tych polach. Ta część męska, a i może też damska, tak, może sobie pojechać w tą wycieczkę krajoznawczą na Ukrainę. I to ja znowu muszę wrzucić kolejnego profesora, który mówił, że No niestety tak prosto nie jest, no ale okej. że takie działanie może spowodować załamanie się lokalnych rynków nieruchomości, gdyż ci ludzie nie są związani najczęściej pracą, ale są związani też długoletnimi kredytami, między innymi Tak jest. tak, na nieruchomość. Więc to nie jest tak, że każdy może sobie wsiąść i wyjechać za pracą. Często jest tak, że jesteś z kulą u nogi i niestety nie możesz się ruszyć. Tak, i Ale poruszasz powiedzieć, bardzo ważny aspekt właśnie tych kredytów. Dlatego my tak dużo o tym mówimy, bo wychodzi, że ponad połowa Rosjan ma ten problem albo gdzieś jest z nim związana, tak, rodzinnie. Tak, więc to są bardzo trudne rzeczy. I tu podam kolejnego profesora ekonomii. Dzisiaj przygotowaliśmy się bardzo dobrze. Konstantin Sonin. Ten jest akurat wykładowcą Uniwersytetu w Chicago. Według najbardziej konserwatywnych szacunków Rosję opuściło 500 000 osób. Takiej intensywności odpływu nie było od 1918 roku. Więc tu mamy bardzo konserwatywnie tylko 500 000. My mówiliśmy, że tam najprawdopodobniej jest ponad 1 000 000, bo nie jesteśmy konserwatystami w tej kwestii. Uważamy, że wyjechało więcej, gdyż takie zapotrzebowanie też się pojawia na pracowników znacznie większe w Rosji i to komunikują ministerstwa pracy i tak dalej. Natomiast eksodus ludzi z Rosji jest najwyższy od 100 lat, ponad 100 lat. I to wyjechali tylko ci, co nie są uwiązani. To są właśnie ci wykwalifikowani, którzy znajdą pracę, nie są uwiązani kredytami. No mówiliśmy, i tak tak jest problem ogólnie, jeżeli chodzi o rynek pracy, bo tak wyjeżdżają, giną w Ukrainie, tracą te miejsca pracy, bo tracą te fabryki. No ten rynek pracy będzie, zobacz, bardzo dynamicznie się zmieniał. Tak, nie? Będzie się miasta, regiony takie jak Kaługa, które miały, rakietę do sukcesu, w tym momencie ten region może gwałtownie się degradować. Z ładnych miast, ładnych osiedli, ci ludzie będą tracić pracę, pensja będzie obniżona, to się wszystko będzie degradować, bo wpływy oczywiście podatków do miasta, które zadba, to jest cała lawina kolejnych rzeczy, które będą przez dekady. Ale i zmienią się też, te przepływy i pewne zależności, bo o ile Kaługa była tym regionem, która odprowadzała do budżetu federalnego, a Czeczenia na przykład pobierała, to Czeczenia nagle nie będzie dawać, bo a Kaługa też nie.
ale Kaługa też nie. No i pytanie jest, skąd te pieniądze brać, tak? Można oczywiście drukować, no ale ma to konsekwencje, bo uderza w tych najbiedniejszych. No i tu się pojawia oczywiście problem. Tak. I nie ma, wiesz co, nie ma takiego jakiegoś pomysłu tego rozwojowego, jak uciec do przodu, czyli co zrobić, żeby za kilka lat jakaś perspektywa się pojawiła. No chyba, że tą perspektywą jest wojna i podbijanie kolejnych krajów, ale to Ale tu też trwa wracamy do i punktu jest też takie ciężkie, wyjścia, trudne. że nowoczesne uzbrojenie jest w stanie łatwiej zniszczyć prymitywne uzbrojenie. Mówiąc w skrócie, po to się te uzbrojenie przez dziesiątki lat unowocześnia, żeby one było lepsze. No to teraz No możesz tak. iść w masę, no okej, ale ktoś, kto ma wciąż nowoczesne, wciąż może mieć przewagę. I czy tu Ja jest myślę, w że ogóle jakiś pomysł? Bo to jest tylko myślę, że takie na władza przetrzymanie, a nie na wygranie. Tak, ale władza, wiesz co, chyba trochę testuje, ile Rosjanie będą mogli wytrzymać w 2024, być może w 2025, jeżeli konflikt będzie nadal trwał, a nawet jeżeli nie będzie trwał, ile mogą wytrzymać i gdzie jest punkt krytyczny. Bo często pytacie się ten punkt krytyczny, gdzie on jest. My tego nie wiemy. Nie wiemy, w którym momencie gdzieś jakiś na pewno jest, bo zawsze jest, tak? Część oczywiście rosyjskich fanów mówi, że on jest tak daleko, że Rosjanie wytrzymają głód, Obierki ziemniaka, tak. ziemniaki, tak, nie wiem, na obierkach, ale oni tego nie wiedzą. My tak samo nie wiemy i władza tego nie wie. Tak. Natomiast w sumie z tylko swoich dla siebie znanych powodów próbuje to przetestować na społeczeństwie. Ja myślę, że to nie jest próba, tu nie ma wyjścia. No nie, Wiesz, no jest wyjście, ja cały czas twierdzę, ale... Nie, ja uważam, że oni nie mają wyjścia. Putin, myślę, że jeżeli by zakończył, by stracił nie tylko władzę, ale i życie w tym momencie, więc No już to długo wygląda... żyje, to może... może już by sobie darował. Nie, no, chodzi o to, że wydaje mi się, że władza zapędziła się w kozi róg w tym momencie i nie za bardzo jest wyjście. No tak, ale jest to test. społeczeństwo, wiesz, rosyjskie ciągnie, no i to też grozi temu, jak dla mnie cały czas, to co obecnie robi reżim, grozi projektowi imperialnemu Rosji, tak? Jako jednego tworu, jednego państwa, ponieważ podcina te podstawy nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne, no bo prymitywizuje się społeczeństwo, bo zobacz, my mówimy prymitywizuje się od strony takiej pracy, ale też się prymitywizuje pod względem mentalnym, wykształcenia, też ścieżki tej kariery, no bo łatwiej zostać będzie gangsterem, bo tam będą większe zarobki, przykładowo, tak? Przestępczość, o tym wielokrotnie piszemy, mówimy, no bardzo rośnie w Rosji, też kontakty z innymi krajami, jest bardziej Rosja izolowana, jeżeli chodzi o naukowców, no i zmienia się też struktura tak? kontaktów międzynarodowych. Zasada partner lub Rosja jako lider versus jakiś partner. Tu się to wszystko odwraca w tym momencie. Rosja jest klient, Rosja jest, wiesz, junior partner. Nawet w sferze politycznej się to degraduje. Nie? Ekonomia jednak wiąże ze sobą bardzo wiele późniejszych reperkusji. Jeżeli tu siada, no to też siła polityczna siada. To tak po prostu jest. Wydaje mi się, że temat wyczerpaliśmy. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli macie jakieś uwagi lub pytania, dopiszcie w komentarzach. Podajcie dalej wideo, jeżeli uważacie, że jest ono wartościowe. Niech więcej ludzi po prostu to zobaczy. Pozbieraliśmy wypowiedzi kilku ekonomistów i to profesorów ekonomii w większości. Mamy nadzieję, że jest to wartościowy materiał dla Was. Dziękujemy, życzymy miłego wieczoru i nocy. Trzymajcie się. Hej.